Witam wszystkich serdecznie, Tyrwi z tej strony. Zapraszam Was na wycieczkę do Palmiarni w Gliwicach, gdzie we wrześniu 2013 roku otwarty został pawilon akwarystyczny. Palmiarnia mieści się w parku Chopina. Sama liczy sobie już dość sporo lat. Jej pierwszy zalążek miał początek już w 1880 roku. Kiedy to na terenie kształtującego się parku miejskiego powstały pierwsze szklarnie otwarte dla zwiedzających. Obecnie w obiekcie znajduje się ponad 5600 roślin, a najstarsze z nich mają ponad 100 lat. Powierzchnia całej konstrukcji ma około 2000 m2. Cała palmiarnia jest ciekawym obiektem, gdzie miło można spędzić czas. Budynek podzielony jest na kilka pawilonów z roślinami z lasów subtropikalnych oraz tropikalnych. W pawilonach umieszczonych jest sporo ławek, na których można usiąść oraz się zrelaksować. Zanim dotrzemy do pawilonu akwarystycznego, musimy przejść przez cały obiekt. Niestety znajduje się on na samym końcu, lecz po drodze będziemy mieli co podziwiać. Mijamy również dwa oczka wodne, zamieszkałe przez ryby. W jednym pływają ładne dorodne karasie koi, a w drugim sumy oraz glonojady. Jeśli się nie mylę, są to gibicepsy. W pawilonie akwarystycznym podziwiać możemy 4 ogromne zbiorniki, przedstawiające odmienne środowiska z różnych rejonów świata. Wszystkie zbiorniki mają prawie 100 000 litrów pojemności. Żeby łatwiej było to sobie wyobrazić, stanąłem przed największym z nich. Naprawdę całość robi wrażenie. Największe ryby spokojnie ważyły ze 20 kg. Oglądając te zbiorniki, pomyślałem sobie o swoich własnych w domu. Mam 6 baniaków, w czym największy ma jedynie 100 litrów. Łącznie wszystkie mają około 350. I siedząc w domu w fotelu, całość wygląda na dość dużą hodowlę. A przecież wszystkie moje zbiorniki zmieściłyby się ponad 300 razy w najmniejszym ze zbiorników palmiarni, co daje dość dobre porównanie wielkości. Zbiorniki przedstawiają środowiska Amazonki, Tanganiki, Azji Południowo-Wschodniej oraz nasze rodzinne polskie rzeki. O każdym zbiorniku opowiem Wam troszkę w osobnych filmach. Największe akwarium, chociaż nie wiem, czy takie zbiorniki dalej można nazywać akwarium, ma 60 000 litrów, a najmniejsze 11 000. Przy każdym z zbiorników znajduje się ekran, wyświetlający podstawowe informacje o mieszkańcach każdego akwarium. Skąd pochodzą oraz ich nazwy. Ryby karmione są raz bądź 2 razy na dzień, w zależności od potrzeb danego gatunku. Każdy zbiornik ma przygotowaną osobną dietę, przeznaczoną konkretnie pod swoich mieszkańców. Pokarmy w dużej mierze urozmaicane są przez pracowników, tak by zawierały wszystkie potrzebne rybom składniki. Woda wymieniana jest raz bądź 2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb, w różnych ilościach. Zazwyczaj w ogólnym miesięcznym rozrachunku wychodzi jednak jedna pełna wymiana wody. Niektóre zbiorniki są podłączone pod komputery, które na bieżąco śledzą parametry. Dodatkowo raz w tygodniu sprawdza się parametry za pomocą testów kropelkowych. W zbiornikach ciężko cokolwiek zrobić, nie wchodząc do nich. Dlatego wszelkie prace konieczne do wykonania wykonuje płetwonurek. Niestety, na co dzień nie możemy zobaczyć go w pracy. Zabiegi pielęgnacyjne, jak na przykład czyszczenie szyb, wykonywane są w poniedziałki, kiedy to palmiarnia jest zamknięta dla zwiedzających. Jeśli tylko macie 3 600 000 złotych, to możecie sobie sprawdzić taki pawilonik. Gdzieś udało mi się znaleźć informację, że właśnie tyle wyniósł koszt inwestycji. We wstępie to tyle. O każdym ze zbiorników postaram się powiedzieć coś więcej w osobnych filmach.
Dajcie znać, czy podobają Wam się tego typu filmy z różnych wystaw akwarystycznych. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka. Będzie to dla mnie motywacja na przyszłość. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Tyril.